Cześć! Poznajemy go po obwisłych, długich uszach, luźno zwisającej skórze i charakterystycznej głowie z wystającym guzem na potylicy. Wizualnie wydaje się być flegmatyczny jak Goofy albo niezdarny jak Pluto, ale to tylko pozory. Bloodhound, czyli pies świętego Huberta, jest przypuszczalnie jednym z najlepiej węszących psów gończych z grupy posokowców, na jakie można trafić, a na pewno to jedna z najstarszych ras tego typu. Umiejętności łowieckie tych dużych psów gończych są znane od wieków, a ich wyjątkowy węch obrasta w legendy. Dzisiaj o tych pozornie flegmatycznych, a jednak zadziwiająco żwawych i bardzo ciekawych psach opowiemy Wam dzięki Barbarze Zelewskiej-Pankanin, której hodowla Casus Belli należy do klubu hodowców Tropidog. Zaczynamy! Bloodhoundy są rasą mojego życia. Moi znajomi się śmieją, mam nadzieję, że nie obrażę niczyich uczuć, że matka Teresa od Bloodhoundów. Najkrócej można powiedzieć tak, że Bloodhoundy są mięciutkie i dlatego ja je lubię. Jest to rasa, która od ponad 1000 lat jest hodowana w czystości, bez domieszki innych psów i niestety to się odbija na ich zdrowiu. Już Aelian, uczony z III wieku naszej ery, w swym dziele De Natura Animalium, czyli o właściwościach zwierząt, wspominał o psie o tak niezrównanych mocach węchowych i tak oddanym swojej pracy, że ciężko go było zepchnąć ze szlaku, dopóki nie znalazł tropionej zdobyczy. Bloodhound to najprawdopodobniej potomek Canis segusius, czyli celtyckiego psa gończego, którego Flavius Arrianus opisał dokładnie w dziele Cyne Geneticus. Celtowie byli ludźmi miłującymi łowy, którzy, co oczywiste w trakcie polowań, sięgali po pomoc psów. Hodowali ich dwa typy – gończe i tropowce. Choć kultura celtycka osłabła z czasem, to jej przejawy przetrwały w schrystianizowanym świecie, choćby za murami miast i klasztorów. Właśnie w jednym z klasztorów w Ardenach hodowano duże psy gończe, które nazywano psami świętego Huberta. Mnisi dbali o czystość ich rasy, a według niektórych badaczy ich linia genetyczna była hodowana w całkowitej izolacji przez ponad 1000 lat. No ale co do tego miał święty Hubert, patron myśliwych. Zanim Hubert, potomek rodu Merowingów, został biskupem i świętym, był fanatykiem łowiectwa. Prowadził przy tym życie beztroskie i pełne rozrywek. Legenda głosi, że nie bacząc na trwający Wielki Piątek, wybrał się na polowanie, w którego trakcie spotkał jelenia z krzyżem promieniejącym w porożu. To zdarzenie miało nawrócić Huberta, który zszedł ze ścieżki hulaki i birbanta, a wkroczył na drogę ku świętości. Dodam, że habit nie przeszkadzał mnichom w łowach, a Hubert wcale nie wziął rozbratu z myśliwskim stylem życia i nadal polował przy pomocy dużych psów gończych. Wśród duchownych było to zajęcie zresztą bardzo powszechne. Do historii przeszedł cytat opata klasztoru trapistów w Martak, który twierdził: rano wygłaszam kazanie niczym anioł, ale wieczorem poluję niczym diabeł. Duże psy gończe rozpowszechniły się w Ardenach, bowiem rozległe lasy tego regionu obfitowały w grubą zwierzynę. Psy świętego Huberta ceniono za wytrwałość i siłę, które przydatne były przy polowaniach. Sława wielkich psów gończych szybko rozeszła się po całej Europie, a szczególnie popularne stały się wśród Francuzów. Od IX wieku mnisi co roku byli zobowiązani przekazywać królowi Francji kilka par tych wspaniałych myśliwskich czworonogów. Zaś w XI wieku Wilhelm Zdobywca sprowadził je do Anglii. Dały one początek wielu liniom hodowlanym. Psy świętego Huberta trafiły również do Polski. Niektórzy badacze twierdzą, że wiele osobników przywędrowało razem z dworem królowej Jadwigi, bo towarzyszyły jej orszakowi, gdy przybyła objąć polski tron. Wspomina się także o Bonie Sfordzy, jako miłośniczce Bloodhoundów, która chętnie sprowadzała do Krakowa. Jej syn, król Zygmunt II August, miał rzekomo dwa ukochane czworonogi tej rasy – Sybillę i Gryfa. Osobniki pochodzące z hodowli świętego Huberta nazywano Bloodhound, co oznacza psa czystej rasy. Nazwa pochodzi od sformułowania blue-blooded hound, oznaczającego psa o błękitnej krwi. Błękitnej, czyli czystej i szlachetnej. W warstwie łowieckich skojarzeń miano Bloodhound oznacza psa, który podąża po śladzie krwi rannej zwierzyny, czyli pracuje na farbie. Do połowy XVI wieku psy te były hodowane w całkowitej czystości rasy, ale potem zaczęto je krzyżować, przede wszystkim z wymarłymi już
Chien Gris. Wówczas wyróżniały się niezwykłym węchem, wytrzymałością, odpornością i małym posłuszeństwem. Sporo z tych cech utrzymało się do dzisiaj. Uczony Konrad Gessner w księdze Tierbuch z 1563 roku wspomina o Bloodhoundzie. Określa go jako psa wybitnego w ściganiu przestępców. Jest też rycina, na której widać charakterystyczny guz na potylicy, cecha nie do pomylenia. XVI wiek to okres szału na Bloodhoundy. Mieli je królowie, biskupi i arystokracja, niektórzy nawet po 800 sztuk. Tak we Francji, jak i w Anglii pies świętego Huberta stał się protoplastą wielu ras. Było tak również w Nowym Świecie, dokąd Bloodhound trafił na przełomie XVII i XVIII wieku wraz z brytyjskimi emigrantami. W Stanach Zjednoczonych rasa przyczyniła się do powstania i rozwoju innych gończych, takich jak Black and Tan Coonhound. Dodam, że węch Bloodhounda jest tak ceniony w Ameryce, że przez wiele lat zidentyfikowanie przestępcy przez psa tej konkretnej rasy traktowano w sądzie jako dowód. Może dlatego rasa ta odcisnęła piętno na kulturze Amerykanów. Pierwowzorem Goofiego, przyjaciela myszki Miki z uniwersum Disneya, był właśnie Bloodhound. Także pies Pluto to nikt inny jak pies świętego Huberta. Ale najsłynniejszym swego czasu przedstawicielem rasy był Nick Carter, pies policyjny. W latach 30. XX wieku ten wyjątkowy Bloodhound wytropił kilkuset przestępców w Kentucky. Razem z przewodnikiem, kapitanem Malikinem, stał się amerykańską legendą dzięki swoim talentom. Nickowi przypisuje się ponad 650 znalezisk. W sumie nie dziwi, że to Bloodhound stał się najsłynniejszym psim detektywem, bo te psy potrafią tak silnie skupić się na podjętym śladzie, że przestają reagować na wszystko inne, nawet na komendy przewodnika. To jest pewna wskazówka, jakie te psy są w obsłudze i czego wymagają od opiekunów. Bloodhound jest psem upośledzonym, dlatego że ma bardzo wyostrzony węch kosztem innych zmysłów. Praktycznie prawie w ogóle nie posługuje się oczami i słuchem. Bardzo wcześnie zdarza się, że Bloodhoundy ślepną. Również skóra, która jest w nadmiarze na głowie, opada im i Bloodhound, na oczy opada im i Bloodhound, żeby coś zobaczyć, musi podrzucić tą skórę do góry. W związku z tym nawet nie stara się posługiwać się oczami. Słuch ma taki sobie, uszy są duże, przyklapnięte, więc mało co też przez to do nich dochodzi. Jest to pies, co posługuje się przede wszystkim węchem i dotykiem. W związku z tym przez inne psy, przez inne rasy jest nierozumiany i może być łatwo skrzywdzony przez to. Jest to pies, powiedzmy w rozumieniu naszych kategorii, gapowaty, bo on biegnie i z całym impetem uderzy w jedno jedyne drzewo, które będzie stało na łące. I na to nie mamy wpływu, ponieważ leży to w jego naturze. Te długie uszy, te długie wafle po to zostały u niego tak wyhodowane, że biegnąc on za tropem, nagania sobie, nabiera sobie zapach tymi uszami i waflami do nozdrzy. I wówczas czuje go znacznie lepiej niż inne zwierzęta. Jest to pies, który chodzi górnym wiatrem, dolnym wiatrem. W zasadzie każdy zapach jest dla niego interesujący. Natomiast nauczyć Bloodhounda, czego on ma szukać, to jest wyższa szkoła jazdy. To jest 2 lata naprawdę ciężkiej orki. To są bardzo miękkie psy. To są psy, które są bardzo delikatne, bardzo uczuciowe, nie znoszą agresji wobec siebie, nie znoszą gwałtowności, gwałtownych ruchów, ponieważ one tego nie rejestrują. Jak powiedzmy owczarek niemiecki czy doberman są uczone na psy obronne i mają reagować na każdy gest, na każde skinienie właściciela, tak od Bloodhounda tego nie można oczekiwać. On reaguje na wszystko
wszystko, ale w spowolniałym tempie, w bardzo spowolniałym. Trzeba mieć bardzo dużo cierpliwości, bardzo dużo czasu. On się da wszystkiego nauczyć, ale to jest wszystko bardzo, bardzo wolno przebiega. Bloodhoundy to najpotężniejsze z wszystkich psów gończych. Są masywne, ale harmonijnie zbudowane. Ma mocny kościec i znaczną muskulaturę, ale wszystko jest tak zbalansowane, że nie sprawia wrażenia ociężałego. Jego sylwetka ma wydłużone proporcje, można ją wpisać w prostokąt. Sprawia wrażenie okazałego i szlachetnego o dostojnej postawie. Samce mierzą od 64 do 72 cm w kłębie, suki od 58 do 66 cm. Są ciężkie, ważą nawet 70 kg. Bardzo charakterystyczna głowa z guzem potylicznym. Bloodhoundy mają też dużo luźnej, zwisającej skóry na policzkach i szyi, imponujące rozmiarem wafle, które zwisają poniżej żuchwy, a do tego mają obwisłe powieki dolne, no i długie oraz ciężkie uszy. Ich sierść jest krótka i gładka, zwykle rudej maści z ciemnym czaprakiem. W dotyku dość twarda, ale dzięki temu odporna na niepogodę. Wyróżnia się 3 umaszczenia. Dwubarwne, czarne podpalane, z angielska black and tan, i wątrobiane podpalane, liver and tan, oraz jednobarwne, czerwone, red. Bloodhoundy są raczej łagodne i spolegliwe i przyjazne wobec ludzi. Jawią się jako psy wyjątkowo czułe i kochające swoich właścicieli, ale potrafią też pokazać rogi. Tolerują inne psy i zwierzęta domowe, ale wobec obcych potrafią być nieufne i dość uparte. Psy świętego Huberta nie są szczekliwe, ale ich niski, tubalny i donośny głos niesie się daleko, szczególnie nocą i w bloku. Czworonogi tej rasy uwielbiają wszelkie zabawy i pracę, w której mogą wykorzystać swój wybitny węch. Więc jeśli taki pies mieszka w domu z ogródkiem, teren musi być bardzo dobrze zabezpieczony, bo gdy wywęszy coś poza ogrodzeniem, to będzie do tego parł jak czołg. Bloodhound tak silnie skupia się na podjętym śladzie, że przestaje reagować na wszystko inne. Jeśli zatem podczas swobodnego biegania zaintryguje go jakiś zapach, prawie na pewno przestanie reagować na wołanie właściciela i będzie podążał znalezionym tropem. Łatwo może wówczas zaginąć, a nawet stracić życie pod samochodem czy w kłusowniczych wnykach. Ponadto jest tak silny i zdeterminowany, że jest niemalże nie do zatrzymania. Dlatego trzeba mieć dobrą kondycję i krzepę, by za nim nadążyć. Warto dołożyć starań, by Bloodhounda wyszkolić w młodym wieku. Wtedy jesteśmy w stanie troszeczkę lepiej nad nim zapanować, pomimo jego instynktów i częstego braku posłuszeństwa. Jeżeli chodzi o dietę, wymaga bardzo dużej dyscypliny, dlatego że o stałych porach dajemy stałą ilość pokarmu, nie zmieniamy rodzaju karmy, nie zmieniamy dodatków żywieniowych. Musi jeść cały czas to samo, a jednocześnie musi być to tak zbilansowane, żeby pies nie miał żadnych niedoborów. Pies powinien jeść na podwyższeniu, żeby nie łykał powietrza w czasie pobierania posiłku. Oczywiście są dyskusje wśród uczonych, na ile jest to zasadne. Ja karmię moje psy na podwyższeniu. Próbowałam karmić z ziemi. Częstotliwość występowania skrętów się nie zmienia. Po posiłku powinien być odpoczynek, leżakowanie przynajmniej 1,5 do 2 godzin. Psy świętego Huberta dobrze wykorzystują pokarm. Mogą być karmione zarówno gotową suchą karmą, jak i jedzeniem przygotowywanym samodzielnie. Ale uwaga! Ze względu na głęboką klatkę piersiową są predysponowane do ostrego rozszerzenia i skrętu żołądka. Mamy na ten temat odcinek. Koniecznie poświęćcie mu czas, bo to może uratować waszego psa. Bloodhound wymaga bardzo dużej dyscypliny, jeżeli chodzi o posiłki, ponieważ jest bardzo obarczony schorzeniem, jakim jest skręt żołądka, i nie jest to schorzenie, które jest sporadycznie. Praktycznie prawie, że każdy Bloodhound w życiu ma przynajmniej raz skręt żołądka. I niezależnie, czy ten żołądek jest przyszyty prewencyjnie do ścian brzucha, czy też nie. Jest to schorzenie śmiertelne. Możemy sobie karmić Bloodhounda czym chcemy, jak chcemy, a i tak ten skręt żołądka go czeka, dlatego że jest to u niego schorzenie genetyczne. I
Jest to schorzenie, które niesie się po całych rodach wręcz. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, który z bloodhoundów jest obciążony tym schorzeniem, a który nie jest, dlatego że występuje na przykład u 13-letniego psa, jeżeli w ogóle uda się bloodhoundowi do tego wieku dożyć, bo jest to pies krótko żyjący. Bloodhoundy mają też kilka słabych punktów, jeżeli chodzi o zdrowie. Jak wiele dużych i ciężkich ras, mogą mieć dysplazję stawów łokciowych albo biodrowych. Specyficzna budowa oka ze względu na obwisłe dolne powieki powoduje zwiększone ryzyko występowania zapalenia spojówek. Zaś długie i ciężkie małżowiny uszne uniemożliwiają dobre wentylowanie ucha i predysponują psa do stanów zapalnych ucha środkowego. Dlatego przy pielęgnacji psa należy pamiętać o regularnym kontrolowaniu stanu oczu i uszu. Krótka sierść bloodhounda nie wymaga skomplikowanych zabiegów. Wystarczy regularne czesanie gumową szczotką, by utrzymać ją w czystości. Linieje umiarkowanie. No okej, wiemy już skąd się wziął i jaki jest pies świętego Huberta. Ale czy jest dla każdego? Jeżeli będzie miał do czynienia z ludźmi bardzo gwałtownymi, którzy będą za dużo wymagać od niego, stanie się psem znerwicowanym i agresywnym. I potrzebuje bardzo ścisłego kontaktu z właścicielem. On się bardzo przywiązuje do właściciela, ma świetną pamięć, potrafi człowieka, którego polubił, poznać po 2-3 latach, w których go nie widział. Natomiast jego ewentualna agresja jest spowodowana lękiem i brakiem zrozumienia przez człowieka. I wtedy można doprowadzić do bardzo dużego nieszczęścia, dlatego że obiera sobie najsłabszą osobę w rodzinie, którą po prostu terroryzuje. I takie psy często właśnie do mnie wtedy trafiają. Bloodhound to pies dla myśliwych, ratowników czy policjantów, czyli kogoś, kto da mu konkretne zajęcie związane z tropieniem. Dlatego psy te fantastycznie odnajdują się w pracy dla policji czy służb ratunkowych, co szczególnie widać w Stanach Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii. Rasa odnajdzie się także w programach terapii kontaktowej z udziałem czworonogów. To nie jest jednak pies dla każdego, bo na przykład osoby wymagające bezwzględnego posłuszeństwa mogą się bloodhoundem rozczarować. Opiekun, jeśli chce psa ułożyć, musi być bardziej uparty niż on. Do tego trzeba być konsekwentnym i stanowczym, żeby zasłużyć sobie na jego szacunek. O osobie jako o właścicielu bloodhounda nie powinien myśleć ten, który patrzy wyłącznie na fizjonomię bloodhounda, że taki pluszaczek mu się podoba. Sama miałam kiedyś kontakt z panem, który tak mówił, że on by chciał bloodhounda, bo by go sobie tak posadził na schodach przed restauracją, którą prowadził. No niestety chyba by musiał go tam przytwierdzić na stałe jakoś. Dlatego, że bloodhound tak jak mówiłam, nie jest dla ludzi nerwowych, dla ludzi ze zgrają małych dzieci, które krzyczą, biegają, dotykają go. Bloodhound lubi święty spokój. On potrzebuje ruch, ale nie w nadmiarze. Jest to pies bardzo ciężki, bardzo silny, w związku z tym też trzeba wziąć pod uwagę, że osobę starszą czy osobę nieletnią przewróci i może zrobić krzywdę zupełnie niechcący. Jest to pies, który wymaga kontaktu fizycznego z człowiekiem w postaci głaskania, przytulania. Nie może mieszkać w kojcu, dlatego że w kojcu niestety bloodhound dziczeje i robi się autystyczny, znerwicowany, znowu może stanowić zagrożenie dla rodziny, a poza tym obciążony wieloma chorobami, w tym skrętem żołądka, niestety będzie umierał w ciężkich mękach, jeżeli go zostawimy na noc bez opieki. On musi być cały czas właścicielem. No nie może być, absolutnie właścicielem nie może być człowiek, który lubi porządek i czystość. Bloodhound niestety bardzo się ślini i w mieszkaniu plujki wiszą latami, jak już bloodhound w tym mieszkaniu nie mieszka, to tak zwane mele wśród właścicieli bloodhoundów jeszcze się znajdują po paru latach gdzieś na suficie, gdzieś na szafach. Potrafi napluć do talerza i ciągle, tak jak przy ząbkującym niemowlaku, chodzimy ze szmatą. Poza tym bloodhoundy również jak piją, nie piją tak jak normalny pies językiem, tylko wsadzają głowę aż po oczy do miski i idą wtedy z pełną mordą wody po całym mieszkaniu, zgubiąc tą wodę wszędzie, tak?
I albo też piją w ten sposób, że opierają nos na przeciwnym brzegu miski, zanurzając swoje korale w wodzie, co później kapie również na białe dywany właścicieli i tworzy to niepotrzebne konflikty, ponieważ Bloodhound nie jest temu winien. Pies świętego Huberta raczej nie nadaje się dla estetów, którym może przeszkadzać jego nadmierne ślinienie się. Nie jest też dobrym wyborem jako pierwszy pies dla osób niedoświadczonych. No i nie sprawdzi się jako stróż. To nie jest w jego stylu. A co wy sądzicie na temat Bloodhounda? Czy jest to rasa dla was? Dajcie znać w komentarzach. Możecie też zostawić sugestie kolejnych ras, a także nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i kliknięciu łapki w górę, jeśli odcinek się wam podobał. No to do zobaczenia wkrótce. Cześć!